Siemaneczko widzowie, to już trzeci odcinek z serii na mapie Hutan Pantai, na azjatyckiej mapie. Tak, to już trzeci odcinek, bardzo mi się przyjemnie gra i tak, w poprzednim odcinku skończyliśmy sadzić to pole i tutaj widzimy, że został nam ryż do sadzenia i już tam widzę pracownikowi wywaliło błąd. Najprawdopodobniej, że nie mógł, że wyjechał po prostu z pola ryżowego, więc my przechodzimy od razu do sadzarki ryżowej i dokończymy to pole. Na sam początek filmu dokończę pole. Dokończę siać pole. Nie zostało to dużo, zostało taki jeden uwroć. Więc ja już tak, włączamy sadzarkę, opuszczamy i jedziemy. No i tak, na samym początku odcinku chciałem wam tylko powiedzieć, że dzisiaj będziemy sadzić ryż, dokończać sadzać ryż, przeskipujemy i najprawdopodobniej zbierzemy to pole. A za pomocą czego zbierzemy to pole? Jak zbierzemy to pole? Może zapytacie, może nie, nie wiem. A ja teraz tak szybko przerwę tutaj zbieranie. Zbierzemy to pole tym oto headerem. Jest to header z nierealistycznego moda. Ja wiem, ale jest to header, który będzie idealnie się sprawdzał do topoli. Tylko tak, nie wiem, czy przypadkiem do zbiorów topoli nie zrobię sobie innego kombajna, nie wynajmę sobie kombajnu z większą pojemnością, gdyż tych topoli będzie dosyć sporo i skończenie tego może graniczyć z cudem. Ewentualnie ja to pole zacznę zbierać i po prostu wam to przyspieszę albo utnę, bo na pewno nie będę wam skatował oglądaniem, jak robię to pole, jak zbieram to pole. Ewentualnie weźmiemy prasę i prasą to zbierzemy. Zobaczymy, bo też tutaj jest tak jeszcze raz przerwy, wiadomo. W prasach rolujących jest ta prasa i później zbieramy belę. Możliwe. Zobaczymy, jak to będzie. Możliwe, że po prostu pracownika zatrudnimy, choć nie, będzie bardzo słabo działał pracownik, bo chyba pracownicy nie są stworzeni do robienia bel w tej grze. No zobaczymy, mamy trochę pól do zebrania, ale na razie wiadomo, trzeba się skupić na ryżu, choć no wiem, czuję, że to pole to będzie dosyć spore wyzwanie. Jeszcze te dwa pola topoli. Może być ciężko, ale my nie damy rady. Jakoś damy radę. Możliwe, że to na 2 odcinki zostawimy. Całkiem prawdopodobne. No. Tak. Widzicie, tutaj już dużo ryżu używamy na dokończenie tego pola. Zostało nam tylko 15 litrów, albo aż 15 litrów. Ryż to bardzo tania w utrzymaniu i uprawa. Dosyć tania, tak myślę, no bo nie kosztują sprzęty dużo. Sadzarka 30 000. Taką sadzarkę w tym odcinku kupimy kolejną, nową. Tak myślę, bo to będzie dobry pomysł, żeby zakupić taką sadzarkę. Gdyż po prostu... no koniec 25. Gdyż po prostu samemu tych pól mogę, no nie chcę wam na samym odcinku po prostu męczyć was. No i właśnie, w poprzednim odcinku widzieliśmy tego Fenda Vario. Jednak jest to Fenda Vario 700, a ja bardziej preferuję Fenda Vario 1000. No po prostu goated maszyna. Kupujemy nawóz stały, dokończamy sadzić, później przechodzimy po nową maszynę, zatrudniamy pracownika, siejemy ryż, no i jesteśmy zadowoleni, tak. Tutaj dopiero skończył nam pracownik, powtórzyłem się, przepraszam. Dopiero pracownik skończył nam kultywować pole. Gramy bez orki, gramy bez oprysków, gramy bez wszystkich ciężkich rzeczy, takich, które mogą nam utrudnić farmę, ale myślę, że to będzie dobre. Też to jest taka szybka seria, nie? Taka na spontanie. I teraz Paweł Jumper będzie skakał i skoczyliśmy, udało się. A, myśleliście, że się nie uda? No to chyba jak tak myśleliście, to się pomyliliście ostro. Dobra, robimy na 2 metry i zaczynamy od uwrocia. My w tym czasie przechodzimy do naszego traktora, który się nazywa AGCO. Chyba tak to się powinno czytać, jakiś Agroco, jak to w poprzednich odcinkach czytałem. No, możliwe, że tu się myliłem, możecie mnie poprawić w komentarzach, oczywiście, musicie nawet, bo no tego traktora to rzadko używam. Prędzej już Challenger na pewno by był. Oj, zobaczcie, tutaj po prostu częstujcie się tą fizyką wody w tym farmingu, jak to pięknie bryzga.
Niesamowite. I jakie te koła są teraz mokre. Piękna rzecz. Po prostu podziwiam farminga za to. No i tak, zostawiamy go tak trochę na odwal, ale zostawiamy. No i właśnie, dużo nam pewnie ciągnie nasz. Dużo nam pewnie ciągnie pieniędzy nasz siewnik do Topoli, którego nie chcę chyba zwracać, bo zawsze lepiej mieć taką Topolę niż oczywiście nie. No ale w tym czasie musimy najpierw dojechać na farmę, co tym piździkiem będzie dosyć ciężkie. Już dojeżdżamy na naszą farmę. Tą scenę wam po prostu mieliście cięcie, bo chyba nie chcecie patrzeć jak jadę cetarką do ryżu. Czy mamy włączone niszczenie upraw? Właśnie to sprawdzimy. Tak, mamy włączone niszczenie upraw. Właśnie dlatego kupiłem John Deere'a z podwójnymi oponami tylnymi. W ogóle powiedzcie, co sądzicie o wąskich tylnych, o wąskich oponach i o wąskich oponach podwojonych? Czy się opłaca, czy raczej... Oj, ale popełniłem wtopę, przecież ja mam pełny wóz nawozu. No trudno. Nawóz jeszcze nikomu nie zaszkodził, tylko zyskał. I teraz tak, mam nadzieję, że nie zapomnę podlewać ryżu co miesiąc. I robi się to zapewne przez 2 miesiące. Tak słyszałem. W ogóle jak chcecie jakiś poradnik, jak sadzić ryż czy coś, piszcie w komentarzach. Sekcja jest wolna dla was. W ogóle piszcie komentarze, bardzo was proszę. Dużo będzie, więcej będzie trochę wyświetleń. Oj, nadal się zalewa. Więc ja tak delikatnie teraz... Oj, chyba zablokowałem farminga. Oj, już jest dobrze. Gorzej jak mi się teraz nagrywanie zacięło. No, dobra, przestało się. Stopujemy do 0,5. To będzie możliwe. Dobra. Dobra, już, bo musiałem sprawdzić, czy mi się nagrywanie nie zacięło. Najwyraźniej się nie zacięło. Rozkładamy sadzarkę do ryżu. Obniżamy. I zaczynamy siać. To pole sam zasieje, bo nie ma co liczyć na pracowników. Takie małe pole, to tylko strata pieniędzy. Ok, zrobił już najcięższy etap i się nie zaciął, więc trzeba zaczynać od uwroci. Pamiętajcie, jak robicie pracowników do siania, to musicie zacząć od uwroci koniecznie. Nie zaczynajcie od góra-dół. O, ale mi jaka zrobiłem teraz. Muszę cofnąć. Nie zaczynajcie od góra-dół, tylko róbcie od uwroci, nie? Po prostu unikniecie problemów. Problemu ten, że jak pracownik wyjedzie poza pole, albo będzie miał niezbyt równy, no to patrzcie, co ja robię. Przykładowo mam tutaj jakiś taki pasek, no niezbyt udany, muszę jakoś wyjechać za ląd i mi się komunikat pojawi na przykład. O, nie pojawił się, ale wcześniej widzieliście, pojawił się. Ta uprawa może być posiana tylko na polu ryżowym. No i przez ten komunikat pracownika odcina. No i tyle z waszego siania ryżu. A jak robicie to na początku? To. Bo pewnie w takich manewrach, nie? No ale jak to na przykład robicie, no to... A jak na początku to robicie, to nie wiem dlaczego. On po prostu pewnie jest jeszcze jakiś... Może świeży, może się jeszcze nie zmęczył. Może nie wypił tego piw na przykład. Nie no. To dla żartu powiedziałem, okej? Mam nadzieję, że zrozumieliście żart. No i dobra, zrobimy sobie tu szybkie 2 uwrocia, żeby to teraz tak to uwrocie zrobimy, żeby wyrównać. Dobrze, że ta sadzarka daje nam nawiezienie na 100, bo z tego co wiem, to pole ma 50% nawiezienia. Nie wiem, czy jakbym postawił sobie teraz, byłoby miało 50. Chyba tak. O, i tutaj mi się mijak zrobił. Trudno. Czy jakbym miał pole, to by mi się... No, to wiadomo. Nie wiem. Można się w sumie dowiedzieć. Albo po prostu jak wiecie, może to napiszcie w komentarzach. Klasycznie. To jest takie pytanie do was. Odpowiedzcie na nie w komentarzu. Takie pytanie must have do odpowiedzenia, nie? W ogóle jeżdżę sobie tutaj tym sprzętem i te fale, to dosłownie jakbym był nad morzem, nie? Bardzo przyjemna grafika, bardzo przyjemna gra, w ogóle polecam kupić, jeszcze raz to, bo w poprzednim filmie też polecam kupić Farminga 25. Jak chcecie się świetnie bawić, w świetnym klimacie, no to widzicie, no. 2 sadzarki do ryżu sobie szybciutko lecą, obrabiamy pole.
jest przyjemna atmosfera, jest wszystko fajnie chyba. No, tylko że tych filmów będę musiał robić bardzo często i krótkie te filmy, bo nie chcę wam po godzinie filmu dawać. Może dzisiaj zbierzemy to pole, może nie. Sprawdzimy tylko, kiedy możemy sprzedać mąkę ryżową. Kalendarz, a raczej ceny i tu kalendarz. Wchodzimy i szybko szukamy mąki. Mąka pod M zapewne. Mąkę ryżową sprzedamy w grudniu, więc najprawdopodobniej przeskipujemy następnym razem do grudnia. Czy wszystkie pola będą nawiezione na 100%? Oj, to jest wzrost. Noga wołowania. Oj, nie wiem, czy one są. Przejdziemy się po polach, sprawdzimy, czy są. Chyba nam to będzie trzeba jeszcze rozsiewaczem nawozu. Ale możliwe, że tą czynność wam po prostu wytnę, bo to nie wiem, czy jest co oglądać. No tak, nie wiem, czy do zrębek będziemy mieli Znaczy tak, jak zrobię zrębki w prasą, to nie będę musiał później wysypywać mnie taśmociągami tego na przyczepę, bo przypominam się... Oj, miałem uwroci nie robić, ale robię. Bo przypominam, że mam 7,5 tysiąca litrową przyczepę, bardzo mała. Te 7,5 tysiąca litrów zrębek to zrobię w takim... Jakbym od teraz dotąd to już będzie 10 tysięcy, jakbym to miał kosić przy 100% nawilżeniu. Oj, robię to na uwrocie, po prostu będę z każdym takim paskiem i skrócę i do roboty. Teraz w zasadzie bardziej mi się chyba opłaca to robić na poprzek to pole. Znaczy zależy jak patrzeć, bo teraz mam kwadrat, to na jedno wyjdzie, nie? W ogóle jeszcze wam pragnę przypomnieć o konkursie na Odziewidza. Co trzeba zrobić, żeby zostać Odziewidzem? Zostawić komentarz Odziewidz, łapkę w górę, subskrypcję i wtedy, jeszcze tak, polecam w ogóle wbić na mojego Discorda, farmingowe Denverki. I tam mam kanał dla OG-widzów i dla widzów. I tam mogą być nagrody ogólnie, bo inaczej nagrody u mnie nie wygracie. Nawet jak jesteście OG-widzem, to jak nie jesteście na kanale tym Discord, no to może być ciężko później z przekazaniem nagród, bo może niektórzy po prostu napiszą OG-widz, bo sobie napiszą i zapomniał o kanale, nie będą mogli i nie chcę w sumie wam odbierać przyjemności, że później dowiadujecie się, że wygraliście, ale nie odpisaliście mi na komentarz. W ogóle nie chcę się bawić w jakieś przychodnie na odległość. I nie chcę was wyczytywać co chwilę, że jestem taki anonimowy, nie wiem kto, nie chcę tu nikogo zacytować, bo może zacytuję, jak on będzie wyglądał, będzie przypał lekki. Jest tu ktoś taki jak ten, no nie odczytam, no. Robiłem tak już na pewnych filmach, że próbowałem, no i wyszło to średnio. I teraz tak, obstawiajcie, nie musicie pisać w komentarzu, obstawiajcie, czy zostanie mi, czy będę musiał jechać po dokładkę ryżu, czy nie. Czy akurat, czy będę musiał? Tutaj jeszcze zobaczcie, jak pięknie pracuje sadzarka. W ogóle jak ktoś by nie wiedział, to patrzcie, jak pracują sadzarki do ryżu. W sumie nie wiem, czy ktoś normalny będzie wiedział z Polski, jak działają sadzarki do ryżu w prawdziwym życiu, ale nie wiem, czy będzie dokładnie tak działał jak w farmingu. Ale tak działa w farmingu, jak jeszcze ktoś na przykład nie miał okazji uprawiać ryżu, to możecie się nauczyć właśnie z tego filmu, jak uprawiać ryż. Widzicie, jeżeli chodzi o ryż krótkoziarnisty, czyli ryż, sam ryż, to zalewacie na początku pola i później siejecie. Jeżeli chodzi o ryż długoziarnisty, to najpierw siejecie i później zalewacie pole wodą. Zapamiętajcie, ważne, bez tego to kaput waszej uprawy. No po prostu nie zasiejecie. I pamiętajcie, do tego ryżu używa się specjalnej sadzarki, specjalnego kombajnu. Do ryżu długoziarnistego możecie użyć najprawdopodobniej zwykłego albo tego punktowego siewnika, już wam sprawdzam. Do ryżu użyjecie zwykłego siewnika, to jest ten ryż długoziarnisty, a tutaj widzicie miniony ryż krótkoziarnisty. No i chyba ci, co obstawili, że zostanie, udało wam się zgadnąć. Tak na styk, ale udało wam się wygrać ten niekonkursowy konkurs. No i tak, który ryż się bardziej opłaca? Nie wiem. Muszę nagrać o tym film, ale nie wiem, który ryż się bardziej opłaca. Nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem podobnie z opłacalnością, ale na przykład jak sprawdzimy mąkę ryżową, to na mąkę ryżową zwykłego ryżu jest 9 ryżu to 15 mąki, a w zwykłym to 15 ryżu to 9 mąki, w przybliżonym mówię, nie, bo to nie będzie tak dokładnie jak ja powiedziałem, tylko troszeczkę inaczej. Dobra, parkujemy w tym miejscu tutaj sadzarką do ryżu. Tamten pracownik już zapewne kończy. Oj, ależ tutaj manewry
ciężkie. Sprawdzimy jak tutaj, o widzicie w ogóle dużo traktorów, dużo maszyn. A my w tym czasie rozwieziemy nawóz na polu. Czy to pole pewnie, jak oglądaliście poprzedni odcinek, będziecie wiedzieć. Jest nawiezione? Nie jest nawiezione. Nie nawoziliśmy w poprzednim odcinku. Albo nawoziliśmy. Pierwszy raz. I teraz musimy to zrobić drugi raz? Czy będzie działać drugi raz teraz? Czy nie będzie działać drugi raz teraz? Wychodzimy. Chyba musimy odczekać miesiąc, ale ja was później nie będę katował i po prostu tutaj to wytnę, jak ja to wszystko rozwoziłem nawozem, bo wolę mieć 100% nawozu niż nie mieć 100% nawozu. Niech będzie taka prosta zasada. Tamto pole nawieziemy 2 razy. Tutaj już pracownik kończy siać ryż, skończył siać ryż. Zwalniamy pracownika, żeby nie ssał pieniędzy. Wyjeżdżamy z pola, jedziemy 20 na godzinę sadzarką. W ogóle tutaj fala się tworzy. Bardzo fajnie. No i ten pomad się włączysz, czy nie włączysz? Włączysz się. Ale i tak z przyzwyczajenia kliknąłem W i się ten pomad. No nie ma tempomatu już. Wyłącza się. Ale teraz włączę ten pomad i sprawdzę tutaj jeszcze tą pracę na przykład. Oj nie, dobra, bo to się źle skończy. O, nasza ciężarówka, tylko w innym wydaniu. Czekajcie, zmienię sobie tylko czułość myszki. Sorry, że tak macham tutaj. No jest chyba teraz dobrze. W ogóle trochę mi zacinam, ale teraz pewnie nie obchodzi. Parkujemy teraz na naszym parkingu ryżowym. Och, i manewry w prawo, w lewo. Żeby tak idealnie weszły równo, bo to równo jest ładnie. Dobra, wychodzimy. Skipujemy i najprawdopodobniej widzimy się w grudniu. Po prostu tak będzie lepiej, jak po prostu zobaczymy się w grudniu. Ja wszystko nawiozę, żeby nie było, nie będę użył jakichś cheatów. Nawiozę, chyba że będzie po prostu szybsze zbiory topoli. Ja nawiozę tutaj i widzimy się w grudniu, ewentualnie wcześniej, jeżeli jednak topola wyrośnie, ale kto oglądał poprzedni film, to chyba będzie wiedział, kiedy topola wyrośnie. Możecie obstawiać. Więc do zobaczenia w grudniu. No i jednak widzimy się w sierpniu. Bo jak może któryś bystrzak zauważył, musimy zebrać ryż. A ja bym się tego nie zauważył, no i bym tak skipował. Gdybym nie chodził zalewać tego pola ryżowego, bym skipował. No i kurczę, by z tego nic nie wyszło, nie? Ale na szczęście się przebudziłem w ostatnim momencie i jedziemy na pole, rozkładamy kombajn, chyba nie trzeba go rozkładać. I będziemy kosić ryż po raz kolejny. Po raz kolejny kosimy ryż. Ta historia się powtarza, ale tak to trzeba robić. Jeszcze 2 odcinki temu pierwszy raz kosiłem ten ryż. No i chyba tutaj może do miniaturki na przykład byśmy pyknęli zdjęcie takiego koszącego kombajnu. Dobra, pykniemy szybko. Dobra, mamy miniaturkę. Akurat jak mijaka robi, trudno się mówi. Dobra, jeszcze przejdziemy tutaj. No, jeszcze nie ma topola, ale to już jest ostatnia faza wzrostu zapewne naszej topolki, czy nie? Tak. To jeszcze kwestia miesiąca albo 2. Tylko że topoli w tym odcinku zapewne nie będziemy zbierać jeszcze. Przepraszam, że was zakumałem, ale no jednak za długo. Tak. Jak było to cięcie, nawiozłem wszystkie pola, więc jest po 100% na topoli. Byście tutaj chcieli widzieć. Mamy 100% na topoli. Jest nasz John Deere w akcji. Jest też 100% nawiezienia na tej mniejszej topoli. No, ta jeszcze będzie sporo rosła. I tak, to pole zbierzemy chyba zapewne w jednym terminie, bo 2 mi się po prostu tego nie opyla robić. No i tak, zobaczymy, czy dzisiaj zarobimy jeszcze z tamtej ów mąki. Ale tak, zobaczymy, czy zarobimy. Ja w tym czasie, żeby już nie zadłużać, nie zanudzać, wynajmę jeszcze jeden kombajn do ryżu za 5000 i przyjadę nim na gospodarstwo. On jedzie tylko 12 na godzinę, więc ta podróż będzie ucięta. Do zobaczenia na gospodarstwie. No i jestem. Dojechałem, trochę mi ta podróż zajęła, bym powiedział. Bardzo długo się podróżowało. Dobrze, że tego nie było, bo nie wiem, ile bym tematów zdążył przegadać. Ale właśnie już zjeżdżamy na kolejne pola. Tutaj pracownik sobie jako tako to radzi kosić. Mogło być lepiej przez ten czas. Trochę jestem zniesmaczony tym, w jakim on to tempie kosi.
No ale cóż, trzeba się przyzwyczaić do tego, że to nie będą szybkie żniwa. Ostatnie żniwa zajęły nam zapewne 2 odcinki. 2 odcinki robiłem żniwa, ale robiłem to na 1 komy. Teraz niby 2 razy szybciej, ale nie wiem, czy będzie taki długi odcinek. Czy przypadkiem nie skończymy następnym razem. Czy przypadkiem to nie będzie. Jeszcze raz. Jeszcze czekać. O, chyba było tutaj u nas tornado, tak patrzę na tamto pole. Na szczęście na nasze pole chyba nie doszło. A i tak, jeszcze tutaj wam podpowiem co do tego ryżu, jak ten ryż uprawiać dokładnie. Tak, wy tego nie widzieliście, ale co miesiąc tutaj w kwietniu był zalewane pole przed siebie. W maju i czerwcu podchodziłem do każdego pola i zalewałem je. Zalewałem je do pełna, gdyż tak trzeba zrobić. Zawsze zalecie do 58% zapewne. To automatycznie się wyłączy. I tak, powiedzcie pewnie, beznadzieja, znaczy takie początkujące osoby w tym powiedzą, beznadzieja, mam czekać 2 miesiące aż ten. Nie, gdy klikniecie sobie na klawiaturze przycisk 8, to, ojoj, czekajcie, na klawiaturze przycisk 8 to wasz czas, możecie sobie ten zwiększyć czas tutaj, klikam 8, a kiedy chcecie go sobie zmniejszyć do podstawowego, klikacie przycisk numer 7 i 7, tak. I wtedy zmniejszacie czas, a tak to zwiększacie, więc myślę, że bardzo dobry trik, taki protip, bo bez sensu jest czekać. W sumie, chyba że macie jakieś inne prace typu nawóz czy coś, to wtedy git, ale to i tak zdążylibyście nawieść pole, zdążylibyście na przykład na tej mapie. O tak, przeszło i to porządne tornado, na szczęście nas nie zahaczyło. Ależ uderzyło tutaj w pola, no to są straszne straty dla rolników. Aj, współczuję moim sąsiadom. Ciekawe, czy jakieś szkody w ludziach poszły. Ale wracając, w czasie tym zdążyłem sobie posiać nawet, skultywować pole numer 2 na tej mapie przykładowo, czy 54 na mapie zielonka. W ogóle seria z zielonki już niedługo, bo jest 20 subskrypcji, ale przyniosę to na 50, bo lecimy w takim tempie na tym kanale, że to 50 i tak dobijemy bardzo szybko, więc tak, zamknąłem serię z tamtą poprzednią serię. Ojejku, ale to jest mały to pole jest takie duże, to jest tak malutko wykoszone. Tak, zamknąłem tamtą serię poprzednią, gdyż ona po prostu była bez sensu. Znaczy z kolegą stwierdziliśmy, że nie będziemy więcej nagrywać tamtej serii z pustej mapy. Ja też stworzę kiedyś dla was serię z pustej mapy, ale jak się No Man's Land pojawi, musimy zrobić serię na No Man's Land. Albo po prostu na tym No Frontier jeszcze pyknąć tę serię, tak. Bo możemy zrobić tą mapę taką legendarną, jak to kiedyś Czarny Pan zrobił z No Man's Land, ale nie będę się porównywał do Czarnego Pana, bo Czarny Pan to dla mnie inspiracja, a nie wróg, czy osoba, z którą mam rywalizować, którą mam robić to samo. Zresztą sama seria, czy dzień drugi jutro, czy jak dzisiaj to oglądacie, już pewnie wleciała, dzień trzeci czekania, aż Czarny Pan, po prostu, no, nagra ze mną odcinek, albo chociaż skomentuje, bo to że nagra, to w to szczerze trochę wątpię, choć może po 500 dniu tak się stanie. Ojejku, późna godzina u mnie, ale dobra, już nie będę odnosił takich rzeczy. Na pewno tak, film na razie, ja nagrywam go już 40 minut, wy pewnie go czujecie 20 minut, bo więcej to jest wyciętych scen niż samego kontentu. No ale cóż, tak trzeba robić. Później jeszcze go trzeba dla was zmontować w jakiś sensowny sposób, stworzyć miniaturkę i nie taką nieudaną jak poprzednia, tylko jakąś po prostu przyjemniejszą, którą będziecie mogli zauważyć, która wzbudzi w was euforię. No dobra, może być przesada euforię, ale taką, która was zaskoczy, a nie taka, którą po prostu pominiecie. Bo jak sobie patrzę na moje statystyki, mam około 10 czy 3% są wyświetlenia z tego, co miniatury podrzuca YouTube. No więc niestety. Ale tak to jest. Nie można się poddawać. Nagrywanie na YouTubie to bardzo czasochłonny, ale satysfakcjonujący proces. Jak na przykład gracie sobie w farminga, polecam sobie zacząć nagrywać, gadać do widzów widmo. Ja mam tutaj jednego widza, mojego kolegę. Dzielnie, wiernie, teraz pewnie siedzi. Wcina sobie jakieś jedzenie, może jakąś zupkę chińską, może akurat jeszcze ryż. Nie wiadomo, ale wiernie ogląda każdy odcinek. Pewnie by chciał, żeby pozostać anonimowy, więc ja nie będę go wywoływał. Ale niech wie, że ja pamiętam o nim. Nawet w każdym odcinku. No ale tak, można sobie pogadać do takich widmowidzów albo do jednego wiernego widza
lepiej chyba, dla mnie lepiej gadać do jednego wiernego widza niż do 100 widzów takich na sekundę, co tylko przez przypadek mi z klikiem weszli do filmu. Ale każdy widz może stać się legendarny, pamiętajcie. Oj, czy już pracownik? Tak. Musimy przerwać naszą pracę i podjechać ten. No i co? A, dobra, z dobrej strony mi rzucił. A, i tutaj muszę zniszczyć trochę tych upraw, bo mi przeszkadzają. Już nie będę się tam wykucał tym, ja po prostu zostawię, wykultywuję się to. Wyklepię się, nie? Mam już 1500 litrów pierwszego ryżu. W ogóle tekstura ryżu też fajnie wygląda. Obserwuję teraz. No i co? Tyle. 2000 litrów. Okej. Myślałem, że jest 1500. Sam koszę tym kombajnem, pewnie sam już mam 1500 litrów, tak? No 1500 litrów i to jest dopiero 70%, więc nie wiem o czym myślę i zepsułem z uprawy. Pozdro. No chyba dzisiaj jednak nie skończymy zbierać ryżu. Sprawdzę jak ostatni film nazwałem mój z tej serii, żeby nie powtarzać tytułu albo miniaturek. Tak, nawet w poprzednim filmiku to będę musiał rozkładać te wszystkie czynności na 2. Chyba, żebym po prostu odetnę trochę i przyspieszę jak zbieramy, ale to jest bez sensu. Nie chcę też, żeby ten film jakiś krótki wyszedł, bo nagle się okaże, że po wycięciu, po przyspieszeniu wyjdzie 5 minut. Też nie o to chodzi, nie? By stworzyć 5-minutowy film, nie? Albo tam 10. Z farminga to tak 30-25 minut będzie dobry. Na razie nagrywam go już 40 minut, to będzie 30 po wycięciu wszystkich scen. No. No i co? Ja będę chyba w tym momencie się już z wami żegnał. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę dla zasięgu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Staram się ulepszyć ten film. Dzięki za oglądanie, jak to dotrwa.